Hello, hello, hello. Witajcie moje kochane koziorożce. Dziewczyny, które mają koziorożca w Słońcu, w Ascendencie, w Księżycu. Czytanie dla Was na miesiąc sierpień. Bardzo szczegółowe, obszerne. Wszystkie rozdziały znajdziecie w opisie do tego filmu, więc tam sprawdźcie, co Was interesuje. A my zaczynamy od energii ogólnych. Zobaczymy sobie najpierw na temat najważniejszego celu. I pierwsze pytanie, jakie jest Twoje główne wyzwanie albo zadanie na ten miesiąc? Zobaczmy. Słuchajcie, mamy dwójkę kielichów, więc jest to informacja, że głównym zadaniem albo właśnie wyzwaniem będą dla Was relacje, będą dla Was związki. Relacje z innymi osobami, takie i romantyczne, i przyjacielskie, i zawodowe. Być może też głównym zadaniem, wyzwaniem będzie podjęcie jakiejś współpracy. Być może też podpisanie jakiejś, słuchajcie, umowy. Więc tutaj mamy taką wiadomość, może część z Was, słuchajcie, wejdzie w szczęśliwy związek. Będzie czytanie dalej dotyczące samej miłości, więc tam sobie zobaczymy w szczególe. Dobra, czekajcie, przestawię, bo nam tutaj za bardzo trochę świeci. Zobaczymy sobie, co jest Twoją taką sprawą, do której powinnaś dążyć. Co jest tą Twoją energią, do której powinnaś dążyć w sierpniu. Słuchajcie, 8 mieczy. A 8 mieczy mówi, dąż do tego, żebyś sama siebie nie ograniczała. Dąż do tego, żeby Twoje myśli Cię nie ograniczały. Im więcej możesz, tym mniej musisz. To są te wszystkie nasze myśli, które właśnie sprawiają, że my jesteśmy przytłoczone. Że my jesteśmy takie ściśnięte. Że czujemy się do czegoś zmuszane. Tak naprawdę zawsze mamy wybór. Pamiętajcie o tym. Zawsze mamy wybór. A to, do czego masz dążyć, to jak najrzadziej powtarzać sobie nie mogę, nie powinnam, nie wypada albo muszę. No właśnie to. Właśnie to. Zobaczmy dalej. Poczekajcie, bo sobie oczywiście zamknęłam, ale jestem już. Co da Ci największy rozwój i poczucie spełnienia w sierpniu? Co da Ci największy rozwój i poczucie spełnienia? Praca. Praca, uczenie się czegoś być może, bo oczywiście to jest 8 denarów, więc ona dotyczy spraw zawodowych przede wszystkim, ale jest to też energia nauki. To mogą być jakieś kursy, na które chcesz pójść, albo na których jesteś, jakieś warsztaty, albo słuchajcie, tworzenie czegoś rękami. Może nawet właśnie to wypiekanie bułeczek czy chlebków, to będzie to, co da Wam największe poczucie spełnienia. Tworzenie czegoś. Jeżeli by chodziło o sprawy zawodowe, no to właśnie taka systematyczna praca, cierpliwa, metodyczna, krok po kroku uczenie się nowych, fajnych rzeczy. Ok. Zobaczmy sobie w takim razie na fałszywą pokusę sierpniową. Poczekajcie, ja przełożę, bo nam się pewnie karty nie będą chciały zmieścić. Więc zobaczmy sobie na fałszywą pokusę. Co Cię przyciąga, ale może nie być dla Ciebie korzystne. Co to jest? Może dziewczyny chcecie się z kimś pogodzić, dojść do kompromisu z jakąś osobą, dogadać się z kimś za wszelką cenę.
Być może próbujecie na siłę znaleźć jakąś równowagę, gdzie tej równowagi nie do końca, gdzie ta równowaga nie do końca po prostu będzie. Może sobie myślicie, że tak, tutaj wyjdę naprzeciw, spróbuję coś połączyć, z czegoś zrezygnować, a z drugiej strony nie będzie tej chęci. Może też być tak, że część z Was będzie chciała złapać wiele srok za ogon. I będziecie chciały mieć i to, i to, i tutaj wszystko na najwyższym poziomie, najbardziej perfekcyjnie, jak się da. Więc moje kochane, to może być też ta fałszywa pokusa. Czego masz unikać, mimo że może wydawać się kuszące? Zobaczmy. Czego masz unikać, mimo że może wydawać się kuszące? Słuchajcie, mamy kartę mocy. Z jednej strony to może być energia silnego przyciągania, pożądania do jakiejś osoby. Że ja bardzo chcę być z tą osobą, ja bardzo chcę się poduchować z tą osobą, ja bardzo chcę, żeby coś między nami się wydarzyło. Kolejna rzecz. Może będziesz chciała bardzo mocno pokazać siebie w mocy. Ja jestem silna, najsilniejsza. Ja jestem najbardziej niezależna. Popatrzcie na mnie, jak sobie ze wszystkim radzę. I może być tak, że to będzie właśnie delikatnie okupione jakimiś innymi rzeczami. Że tak bardzo będziesz chciała pokazać, że jesteś nie do zdarcia, że aż to będzie niezdrowe. Więc takiej energii, moje kochane, unikajcie. Jakie złudzenia lub iluzje mogą Ci przeszkadzać? Jakie złudzenia albo iluzje mogą Ci przeszkadzać? Jest energia cesarza. Słuchajcie, no i tutaj to, co pierwsze przychodzi, to, że część z Was może być w iluzji tego, że jakiś mężczyzna w Waszym życiu zachowa się w porządku. Że jakiś mężczyzna jest odpowiedzialny, mądry, dojrzały. To też może być iluzja, że ten mężczyzna to jest ten mój, w cudzysłowie, jedyny. Może być też złudzenie właśnie dotyczące po prostu jakiegoś mężczyzny, że on jest taki, jak ja bym chciała, żeby był w mojej głowie, ale rzeczywistość jest taka, że zupełnie niekoniecznie. Słuchajcie. No. Zobaczmy sobie teraz na nowe możliwości. Co warto rozpocząć w tym miesiącu? Co warto rozpocząć, dziewczyny, w tym miesiącu? Przemyślenie czegoś, przeanalizowanie czegoś na chłodno. Może podejście właśnie w taki sposób z lekkim dystansem do pewnych rzeczy. Ale wiecie co? To też może dotyczyć jakiegoś mężczyzny. Tutaj mamy go w trygonie powietrza. Bliźnięta, waga, wodnik, albo ktoś o charakterze lub z ascendentem w tych znakach. Może trzeba rozpocząć coś w związku z jakimś mężczyzną w Twoim życiu. I to może być rozpoczęcie pozytywne, może ruszyć w stronę tego mężczyzny, może dać się mu zaprosić na kawę, może właśnie podjąć współpracę z takim człowiekiem, ale z drugiej strony, moje drogie, to może być energia, może rozpocznij proces zamykania czegoś związanego z jakimś mężczyzną.
Jakie drzwi się otwierają i co możesz dzięki nim zyskać w sierpniu? Zobaczmy. Jakie drzwi się otwierają? No do tego, żebyś weszła w energię królowej buław. Zobaczcie, jaka królowa buław jest pewna siebie. No ona nie musi tutaj, słuchajcie, udowadniać, że jest królową. Ona, wracając tutaj do tej 8 mieczy, ona nie ogranicza siebie, jeżeli chodzi o myśli, o głowę. Ona nie mówi sobie nie mogę albo właśnie muszę. Ona wchodzi na scenę i po prostu śpiewa. I innym pozostaje tylko to jedno, żeby właśnie ją podziwiać. Więc otworzą się dla ciebie drzwi do tego, żebyś błyszczała, żebyś lśniła, żebyś była naprawdę sobą, żebyś miała w pompie, kto o tobie co myśli, żebyś zaczęła żyć po swojemu. I jeżeli czułaś, jeżeli chciałaś właśnie, żeby tak wyglądało twoje życie, jeżeli masz ochotę na jakiś nowy początek, no to tak. To jest też, dziewczyny, energia być może tego, że otworzą się drzwi dla was do większego zadbania o samą siebie, właśnie pod względem też fizycznym. Może chcecie coś zmienić w sobie zewnętrznie, kolor włosów, inaczej się ubierać. Więc te wszystkie rzeczy mogą się wydarzyć. W jakim obszarze życia warto zrobić pierwszy krok w tym miesiącu? Zmian. Ogólnie zmian. Więc jeżeli chcesz dokonać zmiany, czy w pracy, czy w finansach, czy w swoim życiu osobistym, to tam zrób pierwszy krok. Natomiast jest też to energia, może już czas otworzyć się na zmiany? Może czas właśnie na to, żeby zaufać, że czekają cię jakieś fajne niespodzianki, że może właśnie wydarzyć się coś wspaniałego, coś, czego nie planowałaś, ale to będzie. Dobra. Zobaczmy sobie w takim razie, co warto zakończyć. No i wypadła karta. Co przestało ci służyć i należy to zostawić za sobą? Takie jest pytanie i tutaj karta wypadła. Słuchajcie, kapłan, czyli w co wierzysz? W co wierzysz na temat swojego życia, siebie, kim jesteś, kim nie możesz być? Wracamy cały czas tutaj do tego ściśnięcia. Więc w co wierzysz? W co wierzysz już długi czas, ale to nie jest dla ciebie dobre. Te wiary i przekonania, które przestały ci służyć, po prostu. Być może warto u niektórych z was zostawić za sobą małżeństwo, jeżeli takowe jest. Być może ktoś, kto był twoim przyjacielem, przyjaciółką, już przestał nim być. No, więc tutaj to. Jakie schematy, relacje lub sytuacje mają odejść? Jakieś schematy, które powodują, że włącza się w tobie syndrom ucieczkowy. Być może relacje, które wiesz, że ci nie służą, są dla ciebie niedobre i już wiesz, że już masz w sobie tę świadomość, że rzeczywiście to nie jest dobre i trzeba się z tego wymiksować. Być może myśli o przeprowadzce. Chcesz przeprowadzić się, chcesz uciec z tego miejsca, w którym jesteś, w jakiś sposób. Ale wiecie co? Też może wybieranie osób do swojego życia, które uciekają albo są bardzo daleko
i przez to ta relacja nie może tak rozwijać się, jak byś chciała. Może uciekanie od pewnych sytuacji, gdy robi się trudno, i zaczynanie jeszcze raz. Wiecie, taka myśl, że jak będę w innym miejscu, to będę mogła zacząć od nowa. Jakie zamknięcie będzie dla Ciebie uzdrawiające? Zobaczmy. Jakie zamknięcie będzie dla Ciebie uzdrawiające? Zamknięcie czasu samotności, być może izolowania się, zamknięcie jakiejś relacji, w której czujesz się samotna lub w której ktoś się od Ciebie oddala, zamyka się przed Tobą. Dla części z Was będą to jakieś myśli w Waszej głowie pod tytułem całe życie będę sama, albo jestem skazana na samotną drogę, albo nikt mi nigdy nie pomoże. Jestem sama jak palec. Więc koniec z tym takim właśnie gdzieś zamykaniem się albo wmawianiem sobie, że jesteś skazana na samotność. To warto zamknąć. Wszystko, co jest z tym związane, bo może jesteś w relacji, ale w tej relacji czujesz się właśnie cholernie samotnie. Twoje obecne położenie. Gdzie teraz się znajdujesz? Gdzie się znajdujesz na początku sierpnia? Spójrzmy. W pięknym czasie. As kielichów. Zaczęłyśmy, dziewczyny, od 2 kielichów, czyli jakie jest Twoje główne wyzwanie i zadanie na ten miesiąc. Mówiłam tutaj o relacjach. A Ty w tej chwili znajdujesz się u progu zakochania się. Być może jesteś zakochana w kimś w tej chwili, zauroczona. Może jesteś zafascynowana sobą, może zakochujesz się w sobie. Może zakochujesz się w jakiejś pasji albo w życiu. Piękna energia, unosząca, ubogacająca, dająca wiele możliwości wspaniałych. Zobaczmy, jakie energie dominują w Twoim życiu w tym momencie. Spójrzmy. Proszę, tutaj as kielichów, a tutaj, dziewczyny, macie asa buław, czyli ogień i woda. As buław to jest energia inspiracji, działania, wspaniałych pomysłów, takiej też pożądania. Ale przede wszystkim to jest taka energia, która napędza nas od środka. Wiecie, takim właśnie dodaje nam siły, dodaje nam tego wszystkiego, co jest nam potrzebne, żeby działać. To jest energia pasji. Więc to u Ciebie dominuje. Co masz zaakceptować, zanim ruszysz naprzód? Co masz zaakceptować? Zobaczmy. Co jest do zaakceptowania? Jakie swoje emocje? Może się jakichś emocji wypierasz. Może o jakichś emocjach nie chcesz rozmawiać, do jakichś emocji nie chcesz się sama przed sobą przyznać. Być może nie chcesz zaakceptować tego, że jesteś wrażliwa, albo że jesteś czuła, albo że czujesz coś do kogoś. To też może być energia zaakceptowania tego, że ktoś coś do Ciebie czuje. Ciekawe.
Zobaczmy na tajemnicę teraz tego miesiąca. Co Wszechświat chce Ci ujawnić? Pierwsze pytanie, jaka ukryta siła działa w Twoim życiu? Jaka ukryta siła działa w Twoim życiu? Mamy 8 kielichów, to jest energia bramy. To jest ta energia, która mówi, możesz wejść teraz, natychmiast, na wyższy poziom. Żeby wejść na ten wyższy poziom, już zostaw to wszystko, co dawno powinnaś za sobą zostawić. I to mogą być myśli, uczucia, relacje, miejsca. To mogą być jakieś negatywne kody. Wszystko to, co już nie jest z Tobą w styczności. Więc Wszechświat będzie Cię pchał do tego, żebyś odchodziła od tego, co Ci nie służy. Co stanie się jasne w tym miesiącu? Co stanie się jasne w tym miesiącu dla Was? Jak osiągnąć równowagę i spokój, albo że potrzebujecie bardzo tej równowagi i spokoju? Część z Was może zrozumieć, że równowaga w Waszym życiu zależy od Was. Od Was, bo to Wy się na tej desce utrzymujecie swoją siłą. Że na zewnątrz mogą być fale, mogą być sztormy, ale Wasza równowaga będzie niezachwiana. Dobrze. Jakie sekrety mogą wyjść na jaw? Jakie sekrety mogą wyjść na jaw? Może się wydać, że ktoś Cię obserwuje, albo że Ty kogoś obserwujesz. Może się wydać, że ktoś obrabia Ci tyłek, albo że Ty kogoś na jakiś temat plotkujesz. Natomiast też wiecie co? Paź mieczy jest taką kartą, która mówi o tym, że my obserwujemy i jednocześnie wyciągamy wnioski i może właśnie Ty wyciągniesz jakieś wnioski wynikające z tej obserwacji, pomyślisz sobie, to o to chodziło. To dlatego tak się zachował. Zobaczmy sobie teraz na duszę. Duchowe przesłania. Co pomoże Ci odnaleźć wewnętrzną harmonię? Co pomoże Ci odnaleźć wewnętrzną harmonię? Moje kochane, słuchajcie, mam 2 pomysły. Pierwszy pomysł, skończ z rywalizacją z kimś, nawet jeżeli to jest zabawa. A druga myśl, nie bój się rywalizacji z kimś. Niech to dla Ciebie będzie zabawa. Jak możesz, lepiej słuchać swojej intuicji? Tu wypadły 2 karty. 9 kielichów i 3 kielichów. Jak możesz słuchać lepiej swojej intuicji? Po pierwsze, dbając o swój dobrostan, o swój błogostan, a po drugie, czerpiąc radość z życia. Czerpiąc radość z życia, celebrując to życie. Jacy duchowi przewodnicy będą Ci towarzyszyli? Myślę, że te wszystkie energie, które są odpowiedzialne za nową drogę, za ufność, za poczucie radości, naturalności, te wszystkie energie, które są odpowiedzialne na to, żebyśmy śmiało kroczyły przez życie, na bosaka i w deszczu. Piękna karta.
Jaką drogę przejdziesz w tym miesiącu? Jak zmieni się Twoja energia od początku do końca tego miesiąca? Co tutaj się wydarzy? Myślę, że mocno się uziemisz i wejdziesz w taką energię, która będzie Ci umożliwiała spełnianie swoich marzeń albo realizowanie swoich planów. Jeżeli masz jakiś plan, to być może go zaczniesz właśnie konkretnie realizować. Ale to też jest energia, słuchajcie, takiego, tak, jestem gotowa na to, żeby to zrobić, żeby to wprowadzić w życie, żeby to się stało rzeczywistością dla mnie. Jakie lekcje wyniesiesz z tego czasu? Lekcje dotyczące uczuć albo jakiegoś konkretnego mężczyzny, który jest w Twoim życiu lub którym się pojawi. Tutaj mamy go w królu kielichów, czyli to może być rak, ryby, skorpion, czyli tak trygon wody, wodniaczkowy. Z czym zakończysz ten cykl? Zobaczmy, pięknie, słuchajcie. Jest tutaj karta świata. To jest rzeczywiście zakończenie jakiegoś cyklu, bo to jest koniec, to jest ostatnia karta w tarocie. A tutaj miałyśmy głupca, czyli kartę pierwszą. Czyli z czym zakończysz ten cykl? Dziewczyny, słuchajcie, mam wrażenie, że ze świadomością właśnie tego, że coś się skończyło i że jestem bogatsza, że więcej rozumiem, że jakby wiele rzeczy jest dla mnie takich jasnych i jestem gotowa na to, żeby wejść w ten nowy etap, żeby zacząć pewne rzeczy od nowa. Część z Was być może podejmie jakieś ważne decyzje dotyczące wyjazdu zagranicznego, pracy za granicą, a część z Was po prostu otworzy się na świat bardzo, bardzo mocno. Energie główne mamy już ogarnięte, no to teraz sobie przechodzimy do szczegółów. I dziewczyny, zaczniemy od tematu pracy. Zobaczymy sobie, co tam w pracy piszczy. Co tam w pracy piszczy? I zaczniemy od dziewczyn, które mają pracę. Jak ten miesiąc pracy będzie wyglądał? Energia zawodowa, z którą wchodzisz w ten miesiąc. Co będzie dominowało w Twoim podejściu do pracy na początku tego miesiąca? Zobaczmy. Co będzie dominowało w Twoim podejściu? No, prawie pięknie. Karta odrodzenia, karta tego, że Ty wstajesz i się odradzasz i odzyskujesz siły i chcesz być odważna, chcesz rozłożyć skrzydła, chcesz być może też dać jakiemuś projektowi, pomysłowi albo samej sobie drugą szansę. Może jest jakiś aspekt Twojej pracy, który dawał Ci mocno do wiwatu. Być może czułaś się wypalona ostatnio, albo po prostu brakowało Ci trochę tej energii. No a tutaj mamy takie nastawienie właśnie, kurczę, wstaję i stawiam się do działania. Co będzie Twoim największym zawodowym atutem w tym miesiącu? Jaka umiejętność, cecha pomoże Ci się wyróżnić w pracy? Twój umysł, Twoja inteligencja i też to jest energia takiego działania, kiedy innych pochłania stres, kiedy inni zaczynają robić jakieś głupie ruchy,
kiedy innych ponoszą nerwy, to ty właśnie będziesz tą osobą, która potrafi zachować zimną krew i szybko zadziałać. Ale szybko, nie impulsywnie i głupio, tylko szybko, konkretnie przedstawić jakiś plan, pomysł, być może jak coś zażegnać. Także z tego korzystajcie, moje kochane, ze swojej mądrości, z inteligencji swojej. Główne zadanie albo wyzwanie tego miesiąca, na czym warto się skupić, by nie przegapić ważnej okazji. Na czym się skupić? Zobaczmy. No, dziewczyny, znowu mamy królową mieczy, czyli znowu wasz umysł. Słuchajcie, tutaj wyzwaniem albo właśnie zadaniem będzie na chłodno z poziomu umysłu, logiki, podchodzenie do pewnych sytuacji, projektów, pomysłów. Oczywiście dla części z was może być wyzwaniem kontakt z jakąś kobietą. Tutaj ona jest pokazana w Królowej Mieczy, więc może być z Trygonu powietrznego bliźnięta waga wodnik. Relacje zawodowe. Jak będą się układały kontakty ze współpracownikami w tym miesiącu? Jak tam współpracownicy? Myślę, że będzie dobrze. Będzie jakaś rywalizacja, słuchajcie. Ale nie taka, wiecie, rywalizacja podszyta nikczemnością, tylko raczej zawody, w których korzystacie. I jedna strona korzysta, i druga, bo się rozwijacie, bo chcecie być lepsze, bo chcecie się wykazać, bo to wam sprawia pewną radość, bo to jest dla was inspirujące. Więc będzie, myślę, że okej. Jak będą się układały relacje z przełożonymi? Zobaczmy. Ciepło, miło, w takiej wrażliwości i delikatności i czułości, jeżeli można ogólnie mówić o takich relacjach z szefostwem, ale będzie ciepło. Będzie ciepło, będzie taka atmosfera przyjacielska, szczególnie między wami a mężczyznami, waszymi przełożonymi, jeżeli takich macie. Co może zaskoczyć cię w pracy w tym miesiącu? Ukryty zwrot akcji, niespodzianka, jakaś nieplanowana zmiana. Zobaczmy. Myślę, że może zaskoczyć cię to, że coś, co wymagało, coś, co było brakiem równowagi, co było chaosem, dojdzie do tej równowagi i się uspokoi i się wyciszy, albo że ty właśnie osiągniesz równowagę taką wewnętrzną w tym miejscu, w którym jesteś, uspokoisz się, rozluźnisz, będziesz miała takie poczucie bezpieczeństwa i tego, że wszystko jest na właściwym miejscu. Co cię może osłabić, albo na co uważać, co może działać na twoją niekorzyść, jeśli nie zachowasz czujności? Zobaczmy. Zobaczmy. O, moje kochane, słuchajcie, co was może osłabiać, albo na co macie uważać? Na nowe projekty, na nowe pomysły. Albo się za bardzo zaangażujecie, jakiś pomysł nowy będzie bardzo angażujący, albo uważajcie na nowe projekty, bo tam mogą się kryć jakieś takie, wiecie, rzeczy, które mogą się wydawać na pierwszy rzut oka taką szansą i możliwością,
ale trzeba zwracać uwagę mocną na szczegóły. Rada na ten miesiąc, na pracę dla Was. Co robić, by ten miesiąc był owocny i stabilny zawodowo? Zobaczmy. Co robić? Moje kochane, słuchajcie, róbcie to, co robiłyście wcześniej, tylko lepiej. Być może właśnie taka praca, która daje przyjemność, która napawa pasją, coś, czego już dawno nie czułyście, może warto zacieśnić więzi z kimś w tej pracy. Wrócić może do jakiegoś właśnie pomysłu, projektu z przeszłości. W końcu zaczęłyśmy od karty zmartwychwstania dla Was. Więc dziewczyny, życzę Wam powodzenia. Gwiazdeczka, łapeczka pod filmem dla równowagi. Idziemy teraz do dziewczyn, które szukają pracy, żeby zobaczyć, co tam u Was. Twoja energia na początku tego miesiąca. Z jakim nastawieniem i wewnętrznym stanem wchodzisz w ten miesiąc poszukiwań? Co tam się u Ciebie dzieje? Co się u Ciebie dzieje? No, myślę, że z bardzo dobrą energią wchodzisz. Z takim dobrym nastawieniem. Wiesz, czego szukasz i jesteś pełna nadziei na to, że ten miesiąc właśnie przyniesie tę ofertę lub rozmowę, która da Ci stałe zatrudnienie. Widać też, że bierzesz odpowiedzialność. To bardzo dobrze za to, co się dzieje w Twoim życiu zawodowym. Widać też, że chcesz znaleźć pracę stałą, taką bezpieczną, która da Ci dużo satysfakcji, więc super. Twój największy atut zawodowy, który warto teraz pokazać, co warto podkreślić w CV, na rozmowie albo w działaniach. Zobaczmy. Co to jest? Koziorożce. Dziesiątka kielichów. Dziesiątka kielichów, wiecie co, nie mówi wcale o tym, jakie masz doświadczenie, tylko jakie relacje potrafisz tworzyć. Czy jesteś osobą, która sprawia, że jest fajna atmosfera. I właśnie to dołącz, tak, to podkreśl, że jesteś szczęśliwa, kiedy wykonujesz pracę, że to Ci daje szczęście, że potrafisz tworzyć fajne relacje w pracy, że ważny jest też dla Ciebie właśnie ten stan psychiczny i emocjonalny i chcesz pracować tam, gdzie będziesz po prostu czuła się dobrze, ale Ty też potrafisz tę dobrą atmosferę stworzyć. Więc to jest ten Twój atut w tym miesiącu. Główne wyzwanie lub przeszkoda tego miesiąca. Co może utrudniać znalezienie pracy lub wprowadzać zwątpienie? Co to może być? Moje kochane, wiecie co? To, żebyście chciały czegoś bardzo szybko, tak? I może Wam brakować nieco cierpliwości, albo możecie być z każdym dniem coraz bardziej zdołowane, że to jeszcze się nie wydarzyło. Jakieś opóźnienia to może wprowadzać zwątpienie. Uważajcie też, dziewczyny, na to, żeby nie odkładać pewnych ofert, odpowiedzi na pewne oferty, zrobię to jutro, bo to też może być taka właśnie, możecie coś przegapić, kiedy będziecie czekały na nie wiadomo co, nie? Też. Więc tutaj w tym temacie ostrożnie.
Gdzie szukać szans, ukryte możliwości, jaki obszar, kontakt albo sposób działania może przynieść konkretne efekty. Zobaczmy. Słuchajcie, moje kochane, to jest wasz sposób działania. Tak to czuję. Jeżeli wy będziecie nastawione w tym miesiącu na sukces, jeżeli będziecie wchodziły na rozmowy właśnie w takiej energii, popatrz na mnie, zobacz, że jestem zwyciężczynią, że jestem kobietą sukcesu, że potrafię doprowadzać pewne sprawy do szczęśliwego finału. Jeżeli ty też będziesz w takiej energii, tak, zwyciężę, tak, to jest ten miesiąc, to tutaj no to jest ukryta taki plus do tego szukania pracy. Czy pojawi się konkretna propozycja pracy? Czy ten miesiąc przyniesie realne oferty albo rozmowy? Zobaczmy. Jest taka opcja, słuchajcie. Jak najbardziej. Pokazuje się paź kielichów, więc tak. I powiem wam, że dla niektórych z was to będzie szansa na to, żeby bardzo mocno wykazać się w sposób twórczy. Takim niekonwencjonalnym, to może być jakaś praca, która będzie wam rzeczywiście dawała radość i w której będziecie mogły pokazać takie oryginalne podejście też. Na co uważać podczas spotkań, podczas poszukiwań, czego unikać, co może zniechęcić lub wyprowadzić na manowce. Zobaczmy. Dziewczyny, uważajcie po pierwsze na to, na pierwszy kontakt. Na pierwszy kontakt, czy jest ten pozytywny vibe między wami, czy też nie. Czy jest ta energia do gadania się? Czy od początku po prostu jej nie ma? Też jeżeli jesteście dziewczynami związkowymi albo singielczkami, uważajcie na to, żeby nie stracić jakiejś szansy z powodu randki albo jakichś emocji, bo na przykład, nie wiem, coś ci się nie powiedzie ze twoim facetem czy kobietą i powiesz sobie, a to nie chce mi się dzisiaj patrzeć na te oferty, albo jestem zdołowana i w takim zdołowaniu możesz pójść na rozmowę. Rady na ten miesiąc. Co robić, by zwiększyć szanse na zatrudnienie i działać skutecznie? Zobaczmy. Ściągnąć okulary fantazji, ułudy. Może chcecie jakichś nierealnych rzeczy, a może zamykacie się w swoim świecie i nie patrzycie na to, co się dzieje wokół was. Druga rada. Może trzeba skorzystać z pomocy jakiejś kobiety. Tutaj pokazuje się nam w Królowej Kielichów, więc może być to rak, ryby albo skorpion. Ale wiecie co? Też wejść w energię dojrzałości emocjonalnej. Podejść do tego z dojrzałymi emocjami. Nie dać się szarpać tym emocjom. Tylko w takim wewnętrznym spokoju i takim też wewnętrznej pewności, że wszystko będzie ok. Ruszać w ten miesiąc. No, jest bardzo ładnie. Dziewczyny, gwiazdeczka, łapeczka. Oczywiście dla równowagi. A teraz sobie przejdziemy do spraw finansowych. Jak już jesteśmy w tej energii, zobaczmy, co tam w finansach. Zobaczmy ogólną energię tego miesiąca. Co będzie dominowało w sferze pieniędzy? Co będzie dominowało? Ja myślę, że przede wszystkim analiza.
Będziecie coś analizować, będziecie się czegoś uczyć na temat właśnie finansów. Być może będziecie przyglądać się może swoim wydatkom, może jakimś okazjom. W każdym razie jest to takie podejście właśnie bardzo z poziomu umysłu do kwestii finansowych, rozpatrywanie tego, przyglądanie się szczegółom, więc bardzo fajna energia. Bo wiecie, bo tutaj nie ma impulsywnego działania, tylko wszystkie działania będą takie przemyślane. Może też wy będziecie sobie coś przemyśliwały. Jak będą wyglądały finanse w tym miesiącu? Więc zobaczmy. Jak będą wyglądały finanse? Bardzo dobrze. Tutaj się otwiera nowa energia, nowy cykl, nowy etap. Moje kochane, taki etap, w którym tak naprawdę cały świat będzie do waszej dyspozycji. Więc myślę, że kwestie finansowe, ogólnie energia właśnie finansów będzie bardzo, bardzo, bardzo dobra. Bardzo dobra, bardzo pomyślna. Źródło dochodu. Jak tutaj wzmocnić to źródło dochodu? Spójrzmy. Co możecie zrobić, żeby wzmocnić? Słuchajcie, zadziałać odważnie z taką pasją. Część z was ma jakieś zadania do wykonania, jakieś pomysły. Być może zastanawiacie się, czy to jest ten moment właśnie, żeby działać. Tak, to jest moment na działanie. Część z was, żeby wzmocnić to źródło dochodu, tak jakbyście miały wykorzystać znajomość z jakimś mężczyzną, tutaj w Królu Buław, Baran, Lew albo Strzelec, albo trzeba coś zrobić z jakimś mężczyzną, jeżeli chodzi o finanse, bo na przykład, nie wiem, wasz partner nie pracuje od 2 lat, albo utrzymujecie swojego 60-letniego syna, wiecie o co chodzi. Albo trzeba z jakimś mężczyzną porozmawiać, który ma fajny pomysł, fajne znajomości lub może coś doradzić. Dobrze. Wydatki i zobowiązania. Co może generować koszty lub gdzie trzeba zachować rozsądek? Spójrzmy. No i właśnie jakiś mężczyzna. Oczywiście pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne, więc nie ze wszystkimi tutaj akurat te kwestie będą rezonowały, ale są tutaj na pewno dziewczyny jakieś, które utrzymują jakiegoś chłopa. Albo jakiś chłop, albo wydają pieniądze na jakiegoś chłopa. Bo chcą, żeby on miał i to, i to, i to. Więc tutaj, słuchajcie, trzeba zachować rozsądek. Może być też tak, że akurat w tym miesiącu jakiś mężczyzna, nawet wasz partner, bliska osoba, będzie generowała jakieś większe koszty, bo trzeba będzie coś dokupić, coś załatwić, wiecie o co chodzi. Niespodziewane wpływy, okazje finansowe, czy pojawi się coś, co może pozytywnie zaskoczyć? Czy pojawi się coś, co może pozytywnie zaskoczyć? Mam wrażenie, że jeżeli będziesz korzystała ze swojej intuicji i dasz się jej prowadzić, to rzeczywiście dodatkowe pieniądze mogą się pojawić. Ryzyko albo pułapka finansowa, na co uważać, by nie stracić albo nie wpaść w niekorzystną sytuację. Na co uważać? Słuchajcie, mam wrażenie, że może być jakaś możliwość realizacji waszych takich długofalowych planów. Czuję tutaj, nie wiem, kupno domu, mieszkania, takie wiecie, takie grube tematy. I mam wrażenie, że tutaj na ten miesiąc tutaj mamy jakieś ryzyko właśnie, albo pułapkę, w którą możecie popaść.
jeżeli bardzo mocno będziecie chciały to zrealizować. Twoje nastawienie do pieniędzy w tym miesiącu, czy Twoja relacja z pieniędzmi Cię wspiera, czy sabotuje? Wspiera. Wspiera, zwłaszcza jeżeli też masz wsparcie właśnie, bo prowadzisz z kimś dom, ale ogólnie też jesteś w takiej energii i chęci dokonania pewnych wyborów, ale też współpracy z energią pieniądza, więc bardzo fajnie. No i zobaczmy sobie radę na ten miesiąc. Co zrobić, by zyskać stabilność i mądrze zarządzać zasobami? Słuchajcie, dziewczyny, postawcie na szczęście, na swoje szczęście i tym szczęściem się też kierujcie. Tak, żeby było Wam dobrze, żebyście się czuły dobrze, żebyście się czuły szczęśliwe i będzie ok. No dobrze, to co, dziewczyny? Przechodzimy do kolejnego tematu, a kolejnym tematem oczywiście będzie miłość. Zobaczymy sobie, co w miłości w tym miesiącu. I zaczniemy od dziewczyn w związkach. Zaczniemy od dziewczyn związkowych. Więc dziewczynki, patrzymy. Energia Twojego związku na początku tego miesiąca. Co będzie dominowało między Wami teraz? Co będzie między Wami dominowało? O, jaka piękna, cute karta. Słuchajcie, dziewczyny, no pokrewieństwo dusz, przyjaźń, wyjście sobie naprzeciw, taki stan, w którym naprawdę się świetnie z tą osobą, z którą jesteście, dogadujecie. Dla niektórych z Was jakieś sprawy z przeszłości będą dominowały. I jeżeli będą dominowały jakieś sprawy z przeszłości, to myślę, że mogą one być niefajne. Ale też jeżeli macie dzieci, to może właśnie energię dziecka, dzieci. To będą te takie główne. Twoje uczucia i nastawienie wobec partnera, partnerki. I jak postrzegasz relacje i co będzie się w Tobie działo albo co się w Tobie dzieje. Super. Jest stabilnie, jest bezpiecznie, jesteś doceniona, jesteś zauważona, też zauważasz tę drugą osobę i ją doceniasz. To też może być energia dziewczyny tego, że no w tym miesiącu na pierwszy plan wchodzą jakieś sprawy zawodowe, finansowe, być może jakieś plany Twoje związane z Waszą wspólną przyszłością. Uczucia i nastawienie partnera wobec Ciebie, partnerki, co naprawdę czuje i myśli ta osoba. No tutaj troszeczkę pokazuje się nam taka energia, kurczę, czuję się lekko taki ściśnięty i być może ta osoba czuje się do czegoś zmuszona, albo że nie może czegoś, więc albo na jakieś rzeczy sobie nie pozwala. Sama siebie ogranicza trochę. Jest takiej energii właśnie, no czuję, że muszę, ale nie zupełnie mi się to podoba. Co Was wzmocni w tym miesiącu? Co warto pielęgnować, by zbliżyć się do siebie? Wiecie, tutaj przy tej karcie być może jest tak, że Wy sobie nie zdajecie, że w jakiś sposób tworzycie presję na tej drugiej osobie, nie? Może tak być. No dobra, ale co Was wzmocni? Zobaczmy. Co Was może wzmocnić? Ja myślę, że obserwowanie siebie nawzajem, że zwracanie takiej uwagi na szczegóły i wyciąganie wniosków. Kiedy my obserwujemy tę drugą osobę, kiedy łączymy kropki, nie udajemy też, że czegoś nie widzimy.
Może też wspólne plany, tworzenie jakichś planów do realizacji. Co może wywołać napięcia lub nieporozumienia, na co uważać w komunikacji albo zachowaniu? Co może powodować napięcia? Dziewczyny, słuchajcie, internet, jakieś wiadomości ze świata, być może ktoś chce wyjechać za granicę, urlopowo albo zawodowo. No, takie rzeczy czuję. Rozmowy o jakiejś przeprowadzce. Być może też brak właśnie otwartości na drugą stronę. Może też być tak, że dla ciebie albo dla tej drugiej osoby jesteście całym światem i to może być takie delikatnie przytłaczające. Zobaczmy, jak będzie się rozwijała wasza relacja w tym miesiącu, co możecie wspólnie przeżyć lub czego się spodziewać. Zobaczmy. Urlop, jakiś wyjazd, kupno samochodu, wycieczkę rowerową, albo jakąś wspólną przygodę, gdzie robicie na przykład coś w taki sposób zupełnie nowy dla was, tak? Wychodzicie ze swojej strefy komfortu i na przykład pierwszy raz jedziecie w jakieś miejsce, albo pierwszy raz idziecie do jakiejś restauracji, albo pierwszy raz przygotowujecie coś wspólnie. Taka po prostu przygoda. Jakaś przygoda może was wzmocnić. Wyjście poza swoją strefę, że tak powiem, napierdzianego pokoiku, nie? Rada dla ciebie na ten miesiąc. Jak się zachować, by miesiąc był dobry dla miłości? Jak się zachować? Co tutaj zrobić, żeby w tym związku było fajnie i tobie, i tej drugiej osobie? Przede wszystkim, dziewczyny, nie blokujcie się, nie zamykajcie się na 4 spusty, nie zamykajcie się w swoim świecie, ale też nie nastawiajcie się właśnie tak, że na pewno coś tutaj będzie nie tak, już jestem nastawiona na to, że albo o to się pokłócimy, albo to nie wyjdzie. I to też jest energia dmuchania na zimne niepotrzebnie. A druga rada dla was to skupcie się na tym, co jest rzeczywiste, na realizacji wspólnych planów. Skupcie się na tym, żeby działać właśnie z poziomu tego waszego, najlepszego, bo to jest paź denarów, czyli to jest emanacja was. W takiej stabilności, realizacji, w takiej też w takim skupieniu na tu i teraz. No dobrze, dziewczyny, gwiazdeczka, łapeczka dla równowagi, gwiazdeczka w komentarzu, łapeczka pod filmem. A my teraz przechodzimy sobie do singieleczek i zobaczymy, co z singieluszkami. Jak tam dla singieluszek ten miesiąc? Zobaczmy. Twoja energia miłosna na początku miesiąca. Jakie są twoje wewnętrzne nastawienia wobec miłości? Zobaczmy. Twoje wewnętrzne nastawienie wobec miłości. Jak to wygląda? Pięknie. Jesteś w energii cesarzowej, no więc to jest cudowna energia, bo to jest energia kobiety, która wie, kim jest, czego chce, jest z siebie dumna, jest pewna siebie i chce korzystać z obfitości, z tego wszystkiego, co dobre. Ty tutaj nie dasz sobie w kaszę dmuchać i z żadnym cymbałem też się nie będziesz zadawała, więc to jest energia, no właśnie, cesarzowa. Co przyciągasz energetycznie w relacjach? Jakie osoby?
sytuacje lub lekcje się do ciebie zbliżają. Powiem ci, że tak, mamy 9 kielichów. To jest energia dobrostanu, błogostanu, spełniających się marzeń. To jest też energia, ja potrafię sobie dać sama szczęście. Więc albo będziesz z tego sprawdzana, czy potrafisz być szczęśliwa, potrafisz sobie stworzyć cudowne życie, nawet jeżeli tej osoby nie ma, i to będzie właśnie to, co masz przerobić, a może będziesz przyciągała osoby szczęśliwe, takie, którym dobrze jest z samym sobą. I to tutaj, to wiecie, to może być różnie, bo jeżeli mi jest tak dobrze z samą sobą, to ja może niekoniecznie marzę i śnię o tym związku, chociaż oczywiście też tak może być. Więc możesz przyciągać do siebie takie osoby, które są szczęśliwe, są zadowolone, są spełnione, czyli bardzo dobrze, ale może niekoniecznie będą chciały wchodzić w relacje. No to zobaczmy, czy pojawi się ktoś nowy na horyzoncie. Czy ten miesiąc przyniesie nowe, fajne znajomości albo flirt. I no, tak podejrzewałam, tak średnio, bo powiem wam, dziewczyny, że tutaj mamy 7 kielichów, więc może być taka energia trochę rozmemłania, rozciapciania, taka energia, wiecie, nie wiem do końca, czego ja chcę i to może być po twojej stronie, a może być po stronie tych osób. Zobaczmy, co może cię zaskoczyć w sferze uczuciowej. Niespodziewana szansa, spotkanie, zmiana jakaś? Zobaczmy. Spójrzmy. Może cię zaskoczyć to, że sama sobie niestety będziesz ograniczeniem. Że na wiele rzeczy nie będziesz sobie pozwalała, że będziesz sobie mówiła częściej niż byś chciała, a nie mogę, a nie powinnam, a to on powinien, albo ona, albo muszę tutaj. To cię może zaskoczyć, bo wychodzisz z bardzo fajnej karty, właśnie takiej cesarzowej, a tutaj jak jednak pójdziesz dalej w ten miesiąc, to może się okazać właśnie, że jakieś takie schematy się pojawią. Na co uważać? Na co, moje kochane dziewczyny, uważać? Czerwone flagi, nieporozumienia, złudzenia. Co tutaj może być takiego? Uważajcie, moje kochane, na osoby, które nie są zrównoważone, po prostu jakieś takie rozdygotane. Osoby, które nie potrafią też zachować zimnej krwi, nie mają tej zimnej krwi. Osoby, które szybko tracą nad sobą kontrolę. Albo które po prostu nie potrafią stworzyć zrównoważonej relacji. Co warto zrobić, by przyciągnąć właściwą osobę? Działanie, myśl, zmiana, która może zmienić tę sytuację i przynieść właściwy efekt. Zobaczmy. Moje kochane, słuchajcie, może trzeba postawić najpierw na przyjaźń, a nie na od razu poduchowanie. A może trzeba skorygować jakieś wierzenia, które macie dotyczące siebie, tego drugiego człowieka, w ogóle relacji, tworzenia związków. I przede wszystkim, dziewczyny, nigdy nie wątpcie. No. Rady. Co zrobić, by zadbać o siebie i otworzyć się na miłość? O. Dziewczyny, słuchajcie, może trzeba gdzieś wyjechać, wziąć urlop, odpocząć. Ale to jest też karta brama, 6 mieczy. Czyli może trzeba coś zrobić inaczej. Ruszyć w zupełnie nowym kierunku, nie szukać w tym miejscu, wyjechać gdzieś, może gdzieś właśnie na wyjeździe ktoś ciekawy się pojawi. I druga rada.
Dziewczyny, bądźcie szczęśliwe i kierujcie się w swoim życiu szczęściem. Jak jest wam dobrze, to jest dobrze, a jak jest wam niedobrze, to coś trzeba zmienić. Więc to jest też taka informacja, może nie tkwi w relacjach albo w myśleniu o kimś, kto nie daje ci tak naprawdę szczęścia. Bo możesz być zakochana, zainteresowana kimś, ale tak naprawdę nieszczęśliwa. Dobra, teraz sobie słuchajcie, zobaczymy, jak będą się układały romantycznie relacje z poszczególnymi znakami zodiaku w tym miesiącu. I zobaczmy sobie, co my tutaj mamy. Zaczniemy od barana. Baranki, baranki, wy i baranki. Wy i barany. Karma i smutek, więc jakieś lekcje karmiczne do odrobienia. Być może trochę taki cięższy czas w relacjach. No, karmiczne związki, one niestety to są relacjami, w których uczymy się w taki sposób, wiecie, niekoniecznie dla nas komfortowy. Wy i byki, rzeczywistość i gracz. Więc możecie trafić na jakiegoś gracza, możecie grać między sobą w gierki, ale też bardzo duże znaczenie będzie miała rzeczywistość. Czasami ta rzeczywistość, no ona pokazuje, z kim mamy do czynienia, a czasami po prostu dojeżdża, bo te gary trzeba umyć po tej randce wspaniałej. Wiecie, o co chodzi. Wy i bliźnięta, bezruch i randka. Więc może po jakimś bezruchu, po jakimś wstrzymaniu, po braku działania, po jakiejś ciszy następuje właśnie ta randka, dochodzi do mile spędzonego czasu, ale może być też tak, że po jakiejś randce niestety nastąpi bezruch. Wy i raki, oczyszczenie i plany. Więc jeżeli były jakieś kwasiki między wami, to następuje oczyszczenie atmosfery, być może wyjaśnienie sobie pewnych rzeczy i macie plany albo wspólne, albo ktoś ma spod tego znaku plany w stosunku do ciebie, albo ty do tej osoby. Wy i lwy, pieniądze i pojednanie. Więc no znowu, być może twoja energia z tą energią lewka, wyjdziecie sobie naprzeciw, pogodzicie się, wyjaśnicie sobie pewne rzeczy i duże znaczenie będą miały sprawy finansowe. Wy i panny, kłamstwo, wspomnienia. Będziecie siebie wspominać, ty będziesz wspominała tę osobę, ta osoba ciebie, ale też uważajcie, bo możecie wy siebie oszukiwać, albo ta osoba może was próbować oszukać. Wy i waga. O, spod wagi może pojawić się ktoś nowy, słuchajcie, dziewczęta. Natomiast trzeba postawić na miłość własną, albo pojawi się nowa osoba, która będzie bardzo mocno kochała siebie. A wy i skorpionki, zazdrość i przerwa. Ktoś jest o kogoś zazdrosny, może z powodu zazdrości też być jakaś przerwa w kontakcie. Wy i strzelce, niech płynie. I trójkąt, oj, oj, oj. Dziewczyny, uważajcie, żeby nie trafić na jakiegoś trójkątnego strzelca, który może to ukrywać. Mamy też energię niech płynie, więc dla niektórych z was po prostu ta relacja będzie sobie tak na spokojnie płynęła, bez jakichś większych spięć. Wy i koziorożce, pułapka i awantura. Jakaś kłótnia, ktoś wpadnie w jakąś pułapkę, albo wpadniecie w pułapkę awantury. Wy i wodniki,
blokady i kompromis. Więc jest trochę blokad, ale dojdziecie do kompromisu, do porozumienia, albo ktoś ma blokadę przed tym, żeby pójść na kompromis. Wy i rybcie, diabeł i zamknięcie. Oj, to tutaj, jeżeli chodzi o rybeczki, no mamy niefajną energię, dlatego, że uważajcie, możecie trafić na jakąś mega toksyczną osobę. Jeżeli rzeczywiście jesteście w takiej energii, że no macie do czynienia z jakimś diabłem, to może nastąpić zamknięcie tej relacji. Może to tak wyglądać, słuchajcie. Dobrze, słuchajcie, zobaczymy sobie teraz co? Główne przesłania na ten miesiąc od energii wyższych. Słuchajcie, moje kochane, piszcie mi proszę w komentarzu, jak się Wam podoba ta forma. Zostawcie gwiazdeczkę, łapeczkę, ale też napiszcie, czy czegoś Wam tutaj brakuje. Od razu mówię, że na tematy zdrowotne nie robię czytań. I przechodzimy do przesłań. Główne przesłanie na ten miesiąc od Wszechświata dla Was, od przewodników dla Was. Podtrzymuj swój optymizm. Nadchodzi spełnienie Twoich marzeń, nie poddawaj się tuż przed wydarzeniem się cudu. Czyli podtrzymujcie swoje takie właśnie pozytywne nastawienie. Twoje wewnętrzne światło. Co warto w sobie wzmacniać? Co warto w sobie wzmocnić? Duchowa przewodniczka. Obudź w sobie boginię poprzez taniec i troskę o siebie. Poczuj boskość w sobie. Więc trzeba trochę potańczyć dziewczynę i zadbać o siebie, po prostu. Zatroszczyć się o siebie. Czego Twoja dusza pragnie w tym miesiącu najbardziej? Czego pragnie najbardziej? Jesteś tego warta. Wiedz, że zasługujesz na utrzymywanie wszystkiego tego, co dobre, na wszelkie sposoby. Więc masz poczuć, że zasługujesz. Że jesteś warta wszystkiego, co najlepsze. Tego Twoja dusza pragnie. Gdzie Wszechświat będzie Cię wspierał? Gdy się denerwujesz, skup się na posłudze. Skup całą swoją uwagę na odpowiedzi na pytanie, jak mogę uczynić świat lepszy, a prawo przyciągania od razu zajmie się Twoimi problemami. Więc przede wszystkim takie ukojenie nerwów, ale też moje kochane, słuchajcie, właśnie kiedy będziecie zdenerwowane, kiedy będziecie się czymś martwiły, to rozejrzyjcie się wokół siebie i zobaczcie, co możecie zrobić, żeby ten świat wokół Was był lepszy. A Wszechświat w nagrodę zajmie się tym, co Was martwi. I przesłanie końcowe. Błogosławieństwo na ten miesiąc. Powitania i pożegnania. Wkrótce zobaczysz, że ta zmiana wszystko uczyni lepszym. Czyli dla Was będzie, dziewczęta, to taki miesiąc, w którym będziecie coś kończyły, po to, żeby właśnie mogła wejść ta nowa, świeża energia. I to będzie dla Was błogosławieństwo, czyli macie się po prostu nie bać zmian. Dobrze, to teraz sobie zobaczmy, słuchajcie, na informacje, wiadomości, które mogą być dla Was bardzo ważne, ale wcześniej się nie pokazały. Słuchajcie, wszystkie talie, z których korzystam, znajdziecie w sklepie. Link zostawiam Wam pod tym filmem. I lecimy i zobaczymy sobie, co to tutaj się nam pokaże. Co się nam pokaże? Dla koziorożczyń na ten miesiąc. Zobaczmy. Jeszcze raz. O. Słuchajcie.
Będą do podpisania jakieś dokumenty. Może czekacie, żeby coś podpisać, może żeby ktoś coś podpisał. W związku z tymi dokumentami jakieś przeszkody do pokonania i to może budzić irytację, niepokój albo frustrację. Natomiast się nie przejmujcie, bo te sprawy zostaną załatwione. Jest też energia uroczystości, przyjęcia imprezy, na którą warto pójść. Będzie trochę leniuchowania i zwlekania. No ale co, czasami też trzeba poleniuchować. Zdane egzaminy, kursy, szkolenia, warsztaty. Dobre wiadomości. Otrzymacie ważne dokumenty, jeżeli czekacie. Może właśnie z jakiejś uczelni. Słuchajcie. Otwórzcie oczy na manipulację. Macie ukrytego wielbiciela, przyjaciela. Ktoś tam do was romantycznie wzdycha. Spotkasz dobrze rozumiejącego nieznajomego, nieznajomą. Szczęście, zdrowie, moc i sukces, więc bardzo fajnie. Nowa praca, związek, kariera albo dom. Zauważajcie znaki, otwórzcie na te znaki oczy. Wytężona praca przyniesie sukces. Oczyśćcie umysł i ciałko. Coś przyspieszy albo się nagle zmieni tak pozytywnie. Jesteście chronione, jesteście pod parasolem mamy Wszechświata. Macie farta, szczęście będzie wam dopisywało. Dziewczyny, powtarzajcie sobie, mam farta. Jakaś kobieta będzie dla was istotna albo wasza kobiecość, tak? Twoje zalety zostaną docenione i załatwisz wszystkie ważne sprawy. No dobrze, to teraz sobie zobaczmy, jakie dni, jaki tydzień będą dla was wyjątkowo szczęśliwe. Czyli w jakich dniach można coś załatwić, albo będzie coś, jeżeli na przykład się zastanawiacie, w którym dniu na przykład zrobić to, kiedy będzie najlepszy czas, no to zaraz sobie zobaczymy. Zobaczmy, moje drogie, jak to wygląda. Oj, czekajcie, tydzień, 2, 3, bo tutaj sobie pomnięchałam. Pomnięchałam sobie. Brakuje mi 1 tygodnia, słuchajcie. Brakuje mi 1 tygodnia. Momencik. Już się odnalazła, moje kochane. Zaginiona. Który tydzień będzie dla was najszczęśliwszy, najlepszy? Najlepszy na załatwienie czegoś na przykład. 4. tydzień, moje drogie. Które dni tygodnia będą dla was najszczęśliwsze? Na zakupy, sprzedaże, spotkania, randki. Zobaczmy. Mamy tak, poniedziałek, niedzielę i sobotę. No i teraz ostatnia część naszego czytanka. Słuchajcie, moje kochane, jeżeli macie jakieś pytanie dotyczące sierpnia, na które można odpowiedzieć konkretnie tak albo nie, to pomyślcie sobie te pytania. Właściwie możecie pomyśleć 3 pytania, bo ja wyciągnę 3 karty z odpowiedziami. 3 karty z odpowiedziami. Jeżeli macie 1 pytanie, to wybieracie 1 kartę. Jeżeli 3, to do każdego pytania dobieracie 1 odpowiedź. Odpowiedź numer 1. Odpowiedź numer 2. I odpowiedź numer 3. Pomyślcie, dziewczyny, nad pytaniami, nad odpowiedziami. Jeżeli potrzebujecie chwili czasu, to spauzujcie, bo ja odkrywam kartę. Jeżeli wybrałyście 1, nie,
to nie jest na to czas, czyli może po prostu nie sierpień. Jeżeli wybrałyście dwójeczkę, tak, teraz albo nigdy. Jeżeli wybrałyście trójeczkę, nie. Zaufaj temu, co się nie wydarza. Okej, słuchajcie, moje kochane dziewczyny na skalę, moje drogie koziorożczynie, ja Wam życzę gwiezdnego tygodnia, chciałam mieć miesiąca. Ja Wam życzę wszystkiego, niech Wam się darzy. No oczywiście zapraszam do komentowania, do zostawiania łapek i gwiazdek i widzimy się na kolejnym czytaniu. Pa!